Był czas, gdy Europa zamilkła. Gdy mury miast rozsypywały się w pył, a drogi zarastały trawą. Gdy wiedza, która przez wieki płonęła w bibliotekach Rzymu, gasła, jedna po drugiej, jak świece w nocnej burzy. To były wieki ciemne. Ale czy naprawdę były aż tak ciemne, jak lubimy o nich mówić? Śmiem w to wątpić. Rok 476. Wódz germański Odoaker zrzuca z tronu ostatniego cesarza Zachodu, młodego Romulusa Augustulusa. Imperium Rzymskie, symbol wielkiej potęgi i cywilizacji, przestaje po prostu istnieć. Nie ma już cesarza w Rzymie. Nie ma legionów, które pilnowałyby granic. Nie ma senatu, który pisze prawo. Europa zostaje nagle sama, rozbita na mniejsze kawałki. Natomiast w Italii rodzą się królestwa barbarzyńców. W Galii Frankowie pod wodzą Chlodwiga tworzą własne państwo. Na Wyspach Brytyjskich Anglowie i Sasi zakładają swoje królestwa, wypierając Celtów na północ i zachód. W Hiszpanii rządzą Wizygoci, a na wschodzie wciąż trwa Bizancjum, jedyny cień dawnej potęgi Rzymu. Ale to nie tylko czas ruin, to czas przede wszystkim dużych przemian. Gdy stare struktury upadają, to jak zawsze rodzi się coś zupełnie nowego. Kościół, dotąd jedna z wielu instytucji cesarstwa, staje się jego duchowym spadkobiercą. To w klasztorach benedyktynów pośród modlitw i ciszy mnisi przepisują księgi, ratując fragmenty dawnego świata. To oni są światłem w tym mroku. A jednak Europa wciąż pogrążona jest w chaosie. W VI wieku nadejdzie plaga Justyniana, pierwsza pandemia dżumy w historii, zabijając miliony od Konstantynopola po Italię. W tym samym czasie cesarz Justynian Wielki próbuje wskrzesić dawne imperium. Wysyła swego wielkiego generała Belizariusza, by odzyskał Rzym, Afrykę i Hiszpanię. I przez chwilę wygląda to tak, jakby historia mogła się nagle cofnąć. Ale wojny, zaraza i upadek gospodarki zadają Europie kolejny cios. Ziemie pustoszeją, miasta wyludniają się, a ludzie wracają do prostego życia na wsi. Świat zorganizowany wokół miasta, civitas, ustępuje miejsca światu wiejskich warowni. Lecz w tym mroku rodzi się nowa siła. Na wschodzie, w Arabii, prorok Mahomet głosi nową wiarę – islam. A jego następcy, kalifowie, w ciągu kilku dziesięcioleci podbijają Bliski Wschód, Afrykę Północną i Hiszpanię. W 711 roku arabskie wojska przekraczają Gibraltar. Europa staje w obliczu nowego świata, nowej, obcej cywilizacji. Ale też tymczasem na północnym wschodzie kontynentu, na ziemiach między Bałtykiem a Karpatami, nad Dnieprem, Wisłą i Dunajem, cicho, bez rozgłosu, pojawiają się też pierwsi Słowianie. Lud rolników, ale też i wojowników. Nie mają wielkich miast ani kronik, nie znają jeszcze pisma, ale ich liczba rośnie, jak wezbrana szturmująca rzeka. Z lasów i bagien zaczynają zaludniać ziemie opuszczone przez Germanów. Wędrują na południe, w stronę Bizancjum i na zachód, aż po samą Łabę. Ich chaty wyrastają tam, gdzie kiedyś wędrowały rzymskie nawet legiony. Bizantyjscy kronikarze piszą o nich z niepokojem, o ich liczebności, o ich odwadze. To oni staną się jednym z najważniejszych ludów średniowiecznej Europy. Z ich wspólnot powstaną później państwa, a gdy w IX wieku misjonarze Cyryl i Metody przyniosą im chrześcijaństwo i alfabet, Słowianie wejdą do wspólnoty cywilizacji nowej Europy. Z dzikich plemion rodzą się narody, z pogańskich obrzędów całkowicie nowa wiara. To jeden z najcichszych, ale najpotężniejszych procesów wieków ciemnych, narodziny naszej słowiańszczyzny. I wtedy na zachodzie Europy pojawia się Karol Wielki. Frank, wojownik, król, który marzy o zjednoczeniu Europy ponownie. Buduje swoje imperium, które obejmie większość byłego cesarstwa rzymskiego zachodu. Boże Narodzenie roku 800 papież koronuje go na cesarza. Europa znów ma jednego władcę, który może równać się z dawnym Rzymem. To moment, gdy ciemność na chwilę się rozstępuje. W szkołach karolińskich kopiowane są księgi, mnisi uczą łaciny i arytmetyki. Na dworze Karola pojawiają się uczeni z całej Europy. To renesans karoliński.
Ale to jest świat wciąż bardzo kruchy. Po śmierci Karola jego imperium pęka. Synowie dzielą ziemię, a nowi najeźdźcy wkrótce nadciągają z każdej możliwej strony. Na północy pojawiają się wikingowie. Z Norwegii, Danii i Szwecji ruszają przez morze. Płoną klasztory. Wikingowie sieją strach, ale też paradoksalnie tworzą nowe więzi handlowe. Zakładają miasta, takie jak Dublin, York czy Nowogród. Ich topory i statki kształtują mapę wczesnośredniowiecznej Europy. Natomiast na wschodzie, z głębi stepów, nadciągają wkrótce Madziarzy. Ich konne armie pustoszą państwa Franków i Italię. A na południu Saraceni, piraci z Afryki, plądrują wybrzeża Italii i południowej przyszłej Francji. To wiek IX i X, prawdziwy czas ciemności, strachu i dużej niepewności. Ludzie żyją w cieniu końca świata, a w kronikach z tych czasów czytamy: Strach ogarnia nas, panie, przed wściekłością Normanów. A jednak nawet wtedy pośród ruin i dymu życie toczy się dalej. Feudalizm, system zależności między panem a wasalem, tworzy nowy porządek. Nie jest to już świat imperium, lecz mozaika setek drobnych państewek, zamków i wiosek. Kościół staje się ośrodkiem kultury i nauki. To w jego murach rodzi się idea uniwersytetu. W X wieku Europa powoli się w końcu stabilizuje. Madziarzy osiadają i tworzą Królestwo Węgier. Wikingowie przyjmują chrzest i zakładają własne dynastie w Normandii, Anglii, Sycylii. Bizancjum mimo upadku pozostaje potęgą kulturową, przekazując Europie wiedzę starożytną, a w Hiszpanii arabskie Cordoba i Toledo stają się centrami nauki, gdzie chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi tłumaczą greckie księgi. Świat znów zaczyna się odradzać. Rolnictwo się rozwija, nowe pługi, młyny, lepsze uprawy, ludzie wracają do miast, powstają kościoły romańskie, kamienne pomniki wiary i ambicji człowieka. Europa powoli robi krok, wychodząc z mroku. Nie była to droga łatwa, setki lat minęły od upadku Rzymu, zanim światło znów zaczęło płonąć od nowa, ale to właśnie w tej ciemności wykuwał się nowy porządek, fundament przyszłej cywilizacji. Bo wieki ciemne, jak dziś je nazywamy, nie były tylko czasem upadku, wręcz przeciwnie, był to czas całkowicie nowych narodzin. Narodzin Europy takiej, jaka później jest już nam znacznie lepiej znana. Z ruin imperium wyłonił się kontynent królestw, zamków i katedr, z barbarzyńców chrześcijańscy władcy, z ciszy klasztorów, nauka i kultura. I to wcale nie był koniec świata, jak niektórzy zwiastowali czy zapowiadali na przełomie tysiącleci. Właściwie to był jego zupełnie nowy początek.